To się kameruje? Tak, już się kameruje. Dobra. Jesteś na kamerze. Cześć, witamy. Tutaj Adrian i Łukasz. Słuchajcie, dzisiaj film z dosyć nietypowej wyprawy. Wyjeżdżamy na około podróż 100, 130, 140 km od Saigonu w stronę morza do miejscowości Ho Chi Minh i pokażemy Wam troszeczkę, jak wygląda Wietnam, nie Saigon, ale Bardzo na południe, tak? Trasa południowym wybrzeżem Saigonu, także no, może niech będzie, że obrzeże. dokładnie, obrzeża Saigonu, wybrzeże Wietnamu. Także dzisiaj tak bardziej vlogowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Do zobaczenia. Z dystryktu drugiego wyruszyliśmy około 6 rano. Żeby uniknąć korków na wyjeździe z miasta, postanowiliśmy przekroczyć rzekę Saigon na promie Cat Lai, jednym z ostatnich regularnie działających saigońskich promów. Cześć, jesteśmy na pierwszym przystanku przejazdu. Jesteśmy na pierwszym przystanku przejazdu i jest to prom Cat Lai. Jest to jeden z ostatnich promów, który funkcjonuje tutaj w ramach miasta Saigon czy aglomeracji Saigon. Przepłyniemy nim na drugą stronę rzeki Saigon. No i te promy funkcjonują z tego powodu, że w niektórych miejscach jest bardzo trudno wybudować mosty. Te mosty muszą być z racji ruchu rzecznego na rzece wysokie, bo tutaj wpływają duże wycieczkowce, bo tu wpływają duże kontenerowce. Czasami nadal lepiej jest używać promu do takiego właśnie miejskiego ruchu. Także jak możecie zobaczyć, wokół nas raczej ludzie jadący do pracy, czy jadący na handel na drugą stronę rzeki. Teraz widzimy się po drugiej stronie. No tak. A jak Łukasz by nie zapomniał, to ja też tu jestem, to jeszcze Wam powiem, że bilet na motor i człowieka kosztuje 4000 wietnamskich dongów, czyli jakieś 80 groszy bodajże. Teraz zobaczcie jeszcze sobie ludzi. Za każdym razem najpierw wjeżdżałem samochody, ciężarówki i różne inne większe pojazdy, a później stan osobowy promów uzupełniany jest całą resztą, czyli motorami i pieszymi. Widzicie, to jest cała grupa ludzi, która jedzie na prom razem w tym samym momencie. Tych promów jest kilka, one kursują wahadłowo, więc tutaj średnio raz na 10 minut jest prom. Warto w tym momencie dodać kilka słów o samym ruchu na Saigonie i w ogóle na rzekach w Azji, które w porównaniu do naszych polskich rzek są znacznie bardziej uczęszczane. Tutaj jedną z podstaw ruchu tranzytowego, transportowania towarów jest mimo wszystko woda. Są kontenerowce, są mniejsze, większe barki, które wpływają do samego centrum miasta, nawet za miasto. Przez co możecie tutaj zobaczyć, tam w oddali, w tamtym miejscu duże statki kontenerowe, które stoją i czekają na towary. Również za mną jest wielki port. Jesteśmy praktycznie 10 km od centrum miasta, jest tutaj wielki port przeładunkowy. No w kraju, w którym nie mam dobrych kolei, autostrad, no transport morski jest podstawą. Podstawą jest też transport lotniczy, ale to w kontekście pasażerskim i tej szybkiego transportu towarów. Tam gdzieś w oddali lekkim smogu, bo niestety Saigon jako miasto z dużym ruchem motorowym i samochodowym ma sporo codziennego smogu. I widzimy większe barki właśnie towarowe i też takie małe łódeczki lokalnych mieszkańców, które transportują siebie lub jakieś prywatne towary na targi. Moi drodzy, a na wsi, jak to na wsi wietnamskiej, tam sobie idą krowy. Tu jest dom. X liczbą psów i podjazdem na samochód. A tutaj zaraz groby przodków, żeby było blisko, żeby można było zawsze z chaty przyjść i złożyć babci i dziadkowi jakąś ofiarę, czy to owoce, czy to jakiekolwiek inne dary, ciastka,
Co jeszcze, Łukasz? Fałszywe pieniądze. O, fałszywe pieniądze. Cześć, słuchajcie, jesteśmy już troszeczkę poza Saigonem, znaczy poza Saigonem. Jak spojrzycie gdzieś tam w oddali, to widać normalnie wieżowce miasta. No i pejzaż się zmienia już momentalnie. Zobaczcie, za nami jest targ. Tak to wygląda, jak się tylko wyjedzie troszeczkę z miasta. Wszystko tam i są rzeczy, przedmioty codziennego użytku, jakieś patelnie. Dalej jest mięso, warzywa w workach. Wcześniej są jeszcze w ogóle taki sklep odzieżowy. No i to wszystko, słuchajcie, tak po prostu na drodze. Droga, jak widzicie, jest taka szutrowa. I jak się jedzie? Średnio, w sensie jest przyjemnie, bo jest pusto w miarę. Jest pusto, jest chłodno, co jest istotne w Saigonie, jest chłodno. Tak, ale na drodze jest tłuczeń, więc trzeba uważać, żeby sobie opony nie rozwalić, bo tutaj zresztą zmiana opony, no to jest wyzwanie na wsi. Tak, Gdzieś mechanik jest na pewno, który ma taką oponę, ale by musieli zadzwonić po niego prawdopodobnie. Dokładnie. No ale tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda wiejskie zupełnie życie. Tak, co to jest? Co sprzedają? Sapocie mylamngan mutki, czyli sapocie 15 000 za kilogram. Tak, to jest jedna z bardziej irytujących form reklamy w Wietnamie, czyli mają głosik i on cały czas nadaje. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem do Wietnamu, mieszkałem jeszcze wtedy tam przez miesiąc w takim hotelu, to jeździł codziennie naokoło właśnie taki głos. Tam. I tego głosu to po prostu było cały czas, codziennie o równych godzinach go było słychać. Trzeba przyznać, że wiejskie drogi są najprzyjemniejsze do podróżowania w Wietnamie. Pusta trasa, brak ruchu, świeże powietrze, przepiękne widoki i małe wietnamskie wsie. Polecam każdemu, kto chciałby podróżować po Wietnamie właśnie jechaniem bokami, wiejskimi drogami. Hej, dużo dzisiaj było o wodzie, o rzekach. Tam, gdzie przepływaliśmy, tak naprawdę to było połączenie rzeki Saigon i Dong Nai. Czyli później ta rzeka, która wpływa do Morza Południowochińskiego czy Wschodnio-Wietnamskiego, jak to Wietnamczycy chcą, żeby było mówione. I możemy Wam pokazać teraz, w trakcie budowy, nowy most, który jest zbudowany nad rzeką Dong Nai, który ma łączyć miejscowość Vung Tau z deltą Mekongu. To jest ogromny projekt całej autostrady na estakada. I zobaczcie, z tej strony most się wznosi, a w tamtą stronę są filary, które będą przerzucać go nad rzeką. Nie wiem ocenić wysokości, ale możecie być pewni, że most jest wysoki. No i to jest właśnie ten największy problem budowania tutaj infrastruktury. Po pierwsze, że tereny są podmokłe, więc trzeba budować na estakadach. A po drugie, że żeby przerzucić tak wysoki most nad rzeką, na takiej rozpiętości, trzeba iść naprawdę wysoko w górę. No i te inwestycje trwają. Natomiast jeżeli ta inwestycja zostanie zakończona, a ma być zakończona w tym roku, oczywiście w Wietnamie zdarzają się spóźnienia, więc to nie jest pewne, to wtedy z Vung Tau do delty Mekongu będzie możliwość przejechania w około godzinkę. Obecnie trzeba jechać przez miasto Ho Chi Minha i nawracać, więc to jest około 3-4 godzin. Na trasie trafiliśmy na tyle pięknych widoków, dla których warto było się zatrzymać chociaż na chwilę, że kolejny przystanek wypadł nam niecałe 10 minut później. Czas przejazdu zaczął się rozciągać, ale tak to już jest w Azji Południowo-Wschodniej. Życie trzeba brać powoli. Słuchajcie, a teraz chyba taki najbardziej ikoniczny krajobraz Wietnamu. No może tylko brakuje gór, ale zobaczcie to. Pola ryżowe, część zalana, część zielona. No mówię, jesteśmy na południu, więc właściwie tylko brakuje nam gór. Ale możecie sobie to wyobrazić w tle. Wkrótce potem trafiliśmy na cywilizację, centrum rozrywki na wietnamskiej wsi, lokalny bazar w pełnej krasie. Słuchajcie, tam wcześniej pokazywaliśmy Wam z oddali targ, a teraz na taki targ się zupełnie przejdziemy. Pokażę Wam trochę, jak to wygląda właśnie przy takiej ulicy. Zupełnie lokalnie. Na pewno będziemy robić pewne wydarzenie, ponieważ jak widzicie, tak to jest w porannych godzinach w Saigonie, w Wietnamie, tak? Targ jest rano, bo ludzie, którzy mają knajpy na lunch, muszą sobie kupić pewne rzeczy. Więc widzicie, można dodać wszystko. Ludzie troszeczkę na mnie patrzą tak z zainteresowaniem, bym powiedział. Adam jest tam dalej i nagrywa timelapsa. Natomiast widzicie, świeże mięsko, wszystko jest świeże, słuchajcie, nie ma co się bać w ogóle lokalnego jedzenia.
Nie ma co się zupełnie bać lokalnego jedzenia w Wietnamie, ponieważ ono jest świeżo gotowane. I ktoś, kto karmi tutaj dookoła, on sobie nie pozwoli na to, żeby takie jedzenie sprzedać nieświeże, bo wtedy nikt już do niego nie przyjdzie. Kura w całości jemy. W Wietnamie jemy w całości. Świeże warzywa, widzicie, wszystko oczywiście przy drodze. No to jest taki jeden element, który może gdzieś tam powodować, że nie... że jest trochę w tym jakiś tam spalin. Przejdziemy się jeszcze drugą stroną. Zostawiłem kawałek tam z tyłu motor. Widzicie, klapki różne, to jakie chcę. Tutaj różne desery słodkie z fasoli między innymi. Tak, to jest z ryżu, z mąki kukurydzianej, polecamy. Wszyscy przyjaźni chcą, żebyśmy kupowali, ale dla mnie te desery troszeczkę za słodkie. Tutaj też różne warzywka, banany, chili. Pani reaguje. O, tutaj zupka, bumboche. Tak, zupka widzicie z wieprzowiną, tam w garku jest zupa i wszystko się może jeść. Wszyscy pozakrywani oczywiście. No i Adam stoi, Adrian. Po pokonaniu kolejnego odcinka wiejskiej drogi wyjechaliśmy na drogę krajową do Vung Tau, gdzie już czekał na nas stary znajomy. Siemanko, dołączył do nas trzeci muszkieter na naszej wyprawie, Sławek, którego jeszcze nie mogliście okazji poznać. No i słuchajcie, czas coś przekąsić. Wyruszyliśmy o 6 rano z Saigonu. Jest godzina 9, także przez te postoje, przez to, że jechaliśmy dosyć naokoło 65 km zrobiliśmy w około 2,5 godzinki. No i słuchajcie, tu jest taka główna autostrada, która ciągnie się, droga ekspresowa właściwie, to autostradą nie jest, która ciągnie się od Saigonu do samego miasta Vung Tau, czyli takiego miasta na samym krańcu przy ujściu rzeki, tam jest duży port. No i żeby coś dobrego zjeść, zamówione. Sławek, co zamówiliśmy, jak to się nazywa? Bonnet, czyli, i teraz Adrian, czyli? Tak, czyli krowa, od której trzeba się odsunąć, bo takie jest dosłowne tłumaczenie. Bo to podstawą jest beef steak, czyli stek wołowy podobno, tylko że bardzo cienki. Jest podawany na gorącym kamionkowym naczyniu w formie krówki. Tu ma główkę, tu ma ogonek. I chodzi o to, że to całe naczynie jest mocno nagrzane. Jak przychodzi na stół na drewnianej deseczce, to jeszcze pryska z tego tłuszczu i tak dalej, więc się trzeba odsunąć. Dlatego to jest krowa, od której się trzeba odsunąć. O, teraz przychodzi porcja na safę, żeby zobaczyć, że to jeszcze skwierczy, kiedy przychodzi na stół. Tak, ale Sławek jest pancerny, więc się nie odsuwa. Sławek się nie odsuwa. Danie pożywne, oczywiście z bułką banh mi, czyli krótką bagietką i do tego sosy sojowy, ostry ketchup, kawka. Także, żeby mieć energię na dalsze kilometry. No i teraz już we trójkę ze Sławkiem i z Adrianem będziemy śmigać dalej do Hocianu. Nara. Śniadanie zjedzone, teraz musimy zapłacić. Dobraliśmy jeszcze tam, Sławek brał jeszcze dodatkowe jajko, jakąś tam kawę. 200 tysięcy razem. 200 tysięcy, czyli około $8 na 3 osoby, czyli jakieś na polskie teraz jest po 4, 16, około 30 zł. Tak, ale za co? Za 3 porcje? Za 3 porcje, dodatkowe jajka, bułki, 3 kawy i 2 razy ciada, czyli taka zielona herbata z lodem. To jest ciemno, to od tej strony. Razem to były 3 wołowiny, 7 jajek, tak. Jeszcze kiełbaski, pasztet, bułki. Generalnie na jedzeniu możemy ruszać dalej. Sławek, smakowało? No i bardzo dobre. I właśnie. Kiedy planujemy takie spontaniczne przejazdy, najczęściej posługujemy się mapą, ale nie nawigacją, po prostu mapą. Patrzymy, szukamy mniejszych dróg, rozjazdów, szukamy ciekawych elementów, coś co nas zaciekawi. W ten sposób wybraliśmy drogę, która doprowadziła nas na plantację kauczuku. Cześć, witajcie. Mały postój, a gdzie jesteśmy? Jesteśmy na plantacji kauczuku, okazało się. Tak żeśmy trafili, skręcając Ja prowadzę, inne miejsce niż planowaliśmy.
Ale jesteśmy cały czas w trójkę. Dobra, pokażmy ten kauczuk. Tak, więc moi drodzy, jak widzicie, tutaj są mrówki. To Duże. Wietnamczycy nazywają je mrówkami ognistymi, bo jak one ukąszą, to boli, jakby się wbijało rozgrzaną igłę w ciało. Mniejszości etniczne na płaskowyżu centralnym, tam gdzie są plantacje kawy i pieprzu, zjadają te mrówki. Można sobie maczać w tym suszoną wołowinę. Jadłeś? Dobre? Daje radę, tylko kwaśne jak skurczybyk, ale podobno mają dużo witaminy C, tak mi powiedział kolega. No, zamiast tej polopiryny, nie? Tak, w każdym razie jak widzicie, whatever. tutaj już jest, tutaj kauczuk był zbierany, tu widzicie jest odpływ kauczuku, tutaj ścieka do tego świeży kauczuk, tak? Tu masz jeszcze nawet trochę kauczuku w środku. Tak, trochę jest. Tak. No i tutaj widzicie, żeby kauczuk zbierać, to trzeba naciąć korę, tak w spirale. I wtedy tutaj kauczuk sobie będzie spływał. Czasami w niektórych miejscach, jeśli w górnych partiach drzewa jest ono nacinane, to wtedy wiesza się do tego sznurek i po sznurku spływa to wszystko do kubeczka. Kauczuk można zbierać tylko w porze suchej, więc teraz jest akurat już w końcu. Może dlatego jest właśnie pozbierane. Tak, mamy porę suchą obecnie. Jak Jest zobaczycie, styczeń. tam wszędzie, każde drzewo ma swój garnuszek. Co ciekawe, w wielu miejscach takie plantacje kauczuku są wynajmowane. Czyli po prostu ktoś posadził te drzewa, ale sam nie zbiera kauczuku i go nie sprzedaje, tylko wynajmuje po prostu tę całą plantację komuś innemu, ktoś inny zbiera to i sprzedaje handlarzowi. Okej. Więc po prostu właściciel ziemi i plantacji dostaje stałą cenę, nieważne czy są zbiory dobre czy złe. A Łukasz, mówiłeś, jeszcze masz jakąś ciekawostkę odnośnie... Tak, bo generalnie praca w lesie kauczukowym jest niezdrowa, bo te drzewa pobierają bardzo dużo tlenu. I jak się tutaj dużo pracuje, to zauważono, szczególnie właśnie w południu Wietnamu, gdzie tych lasów kauczukowych jest bardzo dużo, że ludzie, którzy pracują w tych lasach, żyją krócej i umierają ze względu na problemy z płucami. Także to zostało wybadane, no ale oczywiście cały czas pracuje się, te rzędy drzew ciągną się tak naprawdę przez południowy Wietnam. I tak opuściliśmy plantację kauczukowca. Chwilę później usłyszałem Adrianowy klakson, który oznaczał jedno: trzeba się zatrzymać, bo przy drodze jest coś ciekawego. Kolejna część z Adrianem po Wietnamie. Szybki postój. Adi, co znalazłeś po drodze? Co zauważyłeś, co ja przejechałem? Co codziennie rano pijecie, żeby się obudzić? Kawę! To była zagadka, nie? Akurat kwitnie kawowiec tutaj. Później z tego wyrosną owoce kawy, które się później zbiera, jak już są takie ciemno-czerwone. Zbiera się to tak, że kładzie się plandekę dookoła drzewa i się po prostu bierze rękawicę Taką tu plandeka jest taka. i się rękawicą po prostu przeciąga po gałęziach. Owoce spadają na plandekę i z plandeki się je później zbiera. Później trzeba je wysuszyć. Jak się je wysuszy, to je trzeba obłuskać. Jak są obłuskane, to są same ziarna kawy jeszcze nie palone. Później je trzeba spalić. Ale odcinek o całej kawie zrobimy kiedy indziej. Tak. Teraz Ale tylko tutaj jest- kwitnący. A tam przy okazji, tutaj, to jest pieprz. O, Także tam widać strączki zielonego pieprzu. Jak sobie Widać. ugryziesz jedno ziarno i rozgryziesz, to poczujesz zapach pieprzu. zróbmy to. Czuć zapach pieprzu, potwierdzam. Mimo, że w kasku, to czuć. Tak, Adrian nie oszuka. Mamy pieprz, mamy kawę, mamy Adriana, mamy Sławka i jedziemy dalej. I Honda i Lech Poznań. Kontynuując jazdę, przez pewien czas jechaliśmy wzdłuż widocznego w oddali akweduktu. Postanowiłem spróbować na niego wjechać. Było warto. Cześć, słuchajcie, pokażemy Wam za kolejne niesamowite miejsce. Przed chwilą przejeżdżaliśmy przez ten most, akwedukt, który tutaj jest przy zbiorniku. No i widzieliśmy na końcu taką piękną posiadłość. Podjechaliśmy zobaczyć, co to za posiadłość, no bo tutaj to wygląda rzeczywiście jak we Włoszech. Albo nawet lepiej, no zobaczcie. Wjazd, no powiedziałbym, że ktoś tutaj bogaty przyjeżdża. Wjazd, piękna brama. Palmy nad samym, słuchajcie, jeziorem. No i Adi, co to jest za dom? Dla kogo? To jest dom dla jaskółek. I to jest I to nie cały jest dowcip. To nie jest wcale żart, bo jaskółki się tutaj hoduje dla ich gniazd. To jest generalnie jedna odmiana jaskółki, oczywiście jeden gatunek jaskółki. To nie są wszystkie jaskółki, byle jakie. A
jakiekolwiek jaskółki budują gniazda używając swojej śliny i podobno w tej ślinie są zawarte enzymy, które wzmacniają układ odpornościowy i zawierają bardzo dużo witamin. Dlatego Wietnamczycy i Chińczycy zbierają te gniazda, później je myją i tak dalej, wybielają i później albo suszą, żeby robić sobie z nich zupę, można to później ugotować i zjeść jak zupę, albo robią takie napoje w puszkach, które normalnie jak sprajcik można sobie wypić. Jak pójdziecie odwiedzić kogokolwiek w wietnamskim szpitalu, to zobaczycie, że prawie u każdego chorego jest taki zestaw właśnie tych napojów z gniazdem jaskółek. Tam są takie ala żelki w Można środku. same nawet gniazdka też kupić, takie zapakowane w pudełka. Tak, to zwłaszcza w Niaciangu. Jak Rosjanie przyjeżdżają, to kupują to nagminnie. No i podobno to wzmacnia odporność i wspomaga leczenie, dlatego tym wszystkim chorym się kupuje to właśnie. I można poznać, ponieważ to jest budynek bez okien i są tylko takie wywiewy, byśmy to nazwali. To są właśnie otwory. I to są miejsca, do których jaskółki wlatują. Mało kto by się pogniewał na takie tutaj anturaż dookoła. No i widok, jak widzicie za Adrianem. Kiedyś też jak będę duży, to będę jaskółką. A tutaj jeszcze ten akwedukt, który tutaj dalej płynie na tamtą aż stronę i dalej do wioski. Ostatni etap drogi pokonaliśmy już jadąc jedyną dostępną trasą, asfaltową szosą prowadzącą wzdłuż wybrzeża Ho Chi Minh. Po około 6 godzinach od wyjazdu z Saigonu dotarliśmy do celu – resort. No i słuchajcie, dojechaliśmy. Z nami jest Paweł, którego możecie znać z naszego podcastu Driving, i Tobi, który nie rozumie po polsku i nie znacie go z podcastu, także dojechaliśmy nad samo morze, później w kolejnych dniach na pewno zobaczycie trochę przebitek, które Adi zrobi z samej plaży. 160 km. Paweł już jest od wczoraj. Jak jest Paweł w resorcie? I nie ma nikogo, więc mamy całe do siebie. Cały resort dla nas. Okej, trzymajcie się, na razie. Cześć, tu jeszcze raz Łukasz. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!